Cześć! W dzisiejszym filmiku zapoznamy się z podstawami pracy w Salesforce. Na początku krótko przedstawię, jakie obiekty i zagadnienia będziemy omawiać. Potencjalni klienci są to osoby zainteresowane Twoją firmą, bądź wiesz, że mają potrzebę, którą Twoja firma może zaspokoić oraz nie mają historii wcześniejszej sprzedaży i kontaktujemy się z nią, jak i z jej firmą po raz pierwszy. Konto zawiera informacje o firmie, z którą współpracujecie. Kontakty jest to osoba tak samo jak potencjalni klienci, różniąca się tym, że już z nimi współpracujemy lub robiliśmy to w przeszłości i nie jesteśmy dla tej osoby kimś nowym, nieznanym. Okazja biznesowa jest to sprzedaż lub transakcja pomiędzy naszą firmą a klientem, powiązana z kontem i dodatkowo z kontaktem po stronie klienta. Konwersja to proces automatycznego przejścia z potencjalnego klienta do zestawu konto, kontakt, okazja biznesowa. Przejdźmy teraz do naszego systemu, aby zobaczyć, jak korzystać z wyżej wymienionych obiektów. Na początku stworzymy nowego potencjalnego klienta. W prawym górnym rogu klikamy na pole nowe i wypełniamy pola informacjami o naszym potencjalnym kliencie. Wypełniamy dane personalne. Firma jest to nazwa firmy, w której pracuje nasz kontakt. Tytuł jest to stanowisko w firmie danej osoby. Źródło potencjalnego klienta wybieramy z listy, gdzie znajdują się różne metody pozyskiwania informacji. Następnie wybieramy branżę, w jakiej działa nasz potencjalny klient. Możemy oszacować przychód roczny ze sprzedaży, wybrać walutę, jaką posługuje się nasz klient. Kolejno wpisujemy informacje kontaktowe z daną osobą. Stan potencjalnego klienta mówi nam o jego statusie, czy jesteśmy w trakcie rozmów, bądź nie. Ocena jest to prawdopodobieństwo powodzenia sprzedaży. Wprowadzamy dane adresowe. W informacjach dodatkowych wybieramy, jakim produktem potencjalny klient jest zainteresowany. W opisie możemy zawrzeć jakieś dodatkowe informacje o naszej osobie bądź firmie. Teraz sprawdźmy poprawność wypełnienia naszych pól, czy wszystkie informacje się zgadzają oraz szczególnie zwróćmy uwagę na pola oznaczone czerwoną gwiazdką, ponieważ są one wymagane do utworzenia nowego potencjalnego klienta. Zapisujemy. Niebieska ścieżka informuje nas o statusie potencjalnego klienta i możemy ją zmienić, klikając na Oznacz jako bieżący status. Teraz zajmiemy się konwertowaniem potencjalnego klienta na konta i kontakty. Robimy to w momencie, jeżeli doszło już do kontaktu i dana osoba bądź firma wyraziła chęć nawiązania współpracy i chce usłyszeć od nas konkretną ofertę. Możemy dokonać tego korzystając ze ścieżki, zmieniając status na przekonwertowany, bądź też klikając na przycisk Konwertuj. Pojawią nam się 3 nowe obiekty do utworzenia: konto, kontakt, okazja biznesowa. Zaczynając od góry tworzymy konto, czyli rejestr z informacjami o firmie, z którą nawiązaliśmy współpracę. Możemy przepisać dane informacje do istniejącego już konta, zaznaczając wybierz istniejące i wyszukując po nazwie konto. W zakładce kontakt dokonujemy utworzenia i zapisu informacji o osobie, z którą będziemy się kontaktować w sprawie sprzedaży. Jeżeli złożona została jakaś konkretna oferta sprzedaży, możemy utworzyć okazję biznesową bądź przypisać kontakt i konto do już istniejącej. Zaznaczając kwadracik, rezygnujemy z utworzenia okazji biznesowej dla potencjalnego klienta. Na samym dole wyświetlają się informacje o tym, kto jest właścicielem nowych rekordów i status potencjalnego klienta po konwersji. Klikamy Konwertuj, po chwili pojawi nam się informacja, jakie rekordy utworzyliśmy i na jakich obiektach się znajdują. Zamykamy okno za pomocą krzyżyka i sprawdzimy, jak Salesforce przekonwertował nasze dane. Wybierając zakładkę konta, widzimy, że przekonwertowany rekord ma nazwę taką jak firma w potencjalnym kliencie i sprawdźmy, jakie inne informacje zostały jeszcze przypisane. Klikając na rekord ME.pl przechodzimy do szczegółów. Widzimy, że informacje takie jak branża, adres, waluta, przychód roczny, liczba pracowników zostały automatycznie skopiowane. To samo zróbmy dla zakładki kontakty. Widzimy nasz kontakt, który jest przedstawicielem firmy ME.pl. Na samym końcu sprawdzamy, jak wyglądają przekonwertowane okazje biznesowe.
We wszystkich przekonwertowanych rekordach możemy dokonywać zmian i wypełniać inne wyświetlane pola. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, cześć.